Cześć kochani, witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiejszy filmik będzie taki troszeczkę inny jak reszta, dlatego że będzie mało makijażowo, ale za to odpowiem na jedno z najczęściej zadawanych mi pytań, a mianowicie jak tworzę swoje publikacje na Instagramie. Filmik będzie miał też takie przebitki z życia wzięte, żebyście rzeczywiście mogli zobaczyć, jak to wygląda za kulisami, jak wyglądają przygotowania, ale nie będę poruszać każdego aspektu tworzenia takiego zdjęcia, dlatego że nie starczyłoby mi czasu i musiałabym poświęcić chyba całą serię na YouTubie, żeby wyczerpać temat. Dlatego dzisiaj skupię się na takim tworzeniu koncepcji i na tym, jak wpadam na swoje pomysły. Także jeżeli taki temat Was interesuje, to zapraszam serdecznie do oglądania dalej. Powiedzmy sobie szczerze, że w dzisiejszych czasach wymyślenie czegoś oryginalnego, czegoś, czego jeszcze nie było, graniczy z cudem. Dlatego większość pomysłów jest jednak wynikiem inspiracji, czymś, co już powstało, czymś, co już istnieje. I nie ma w tym kompletnie nic złego, dopóki nie zaczniemy kogoś kopiować jeden do jednego i nie zaczniemy sobie przypisywać za to zasług. Moja koncepcja to jest zazwyczaj zlepek inspiracji, tylko umówmy się, inspiracją nie są tylko i wyłącznie inne osoby. Inspiracją może być dosłownie wszystko, może być coś, co zobaczymy na ulicy, co usłyszymy na ulicy, może być otoczenie, kwiaty, no naprawdę dosłownie wszystko może być inspiracją. Ja wręcz unikam inspirowania się osobami z branży, z tej samej branży co ja, dlatego że jeżeli zrobię coś podobnego, to nigdy nie będę się wyróżniać, no bo to już gdzieś tam było. Dlatego ja się inspiruję innymi branżami, na przykład, nie wiem, fotografią. I teraz Wam postaram się to troszeczkę rozjaśnić na podstawie tego zdjęcia. Osobiście najłatwiej buduje mi się koncepcję wokół jakiegoś konkretnego produktu, dlatego że ten produkt ma swoje cechy. Dzisiejszą koncepcję stworzyłam na podstawie tego właśnie serum z witaminą C z Ole Henriksen. I teraz jak ta koncepcja w ogóle powstała i jaki był mój proces myślowy, żeby do tej koncepcji w ogóle dojść. Najpierw patrzę na opakowanie, jaki kształt ma to opakowanie. Akurat tutaj mamy prosty kształt, ale czasami jakieś produkty mogą mieć jakieś różne dziwne kształty, które mogą być inspiracją do naszego zdjęcia. Ważny jest też na przykład kolor opakowania. Tutaj mamy pomarańcz i u mnie wszystko będzie się kręciło wokół tego koloru pomarańczowego. Potem sprawdzamy konsystencję produktu. Czy ona jest jakaś lejąca, czy jest bardziej gęsta. Sprawdzamy też kolor produktu i przede wszystkim zapach, bo tutaj zapach będzie tak naprawdę najważniejszym elementem, od którego moja koncepcja wyjdzie, bo ten produkt pięknie pachnie pomarańczami i właśnie chciałam to w tym moim zdjęciu pokazać, żeby właśnie skojarzyć pomarańcze z tym produktem. Jeszcze jedna kwestia, tego produktu używa się rano, więc chciałabym, żeby jednak gdzieś światło dzienne było ujęte w tym zdjęciu, albo żeby było to zdjęcie naprawdę jasne i takie mocno oświetlone, dobrze oświetlone, żeby ta cera też była taka promienna, no bo jest to produkt do pielęgnacji cery. I często właśnie tutaj korzystam albo z Pinteresta, albo z Tumblr. Nie wiem, że na pewno to źle przeczytałam, ale oznaczam Wam tutaj gdzieś na ekranie, żebyście wiedzieli, o co mi chodzi. I ja w ogóle czasami wieczorami sobie przeglądam tego Pinteresta i sobie gdzieś tam zaznaczam jakieś inspiracje, które mogę potem wykorzystać. O Jezu, w ogóle piękne zdjęcie. Ja bym mogła oglądać te piękne zdjęcia cały czas, ale tak, sztos naszyjnik na przykład z truskawek, można by było zrobić naszyjnik gdzieś tam z pomarańczy. Tutaj w ogóle super wyglądają też te ciuchy z owoców. Więc widzicie, nie musicie koniecznie szukać na przykład pomarańczy, żeby znaleźć jakiś pomysł z pomarańczą, czy tylko coś, co jest podobne do tej pomarańczy, czyli na przykład też owoce. A to jest właśnie zdjęcie, z którego ja czerpałam inspirację. Tutaj też scrollowałam w dół i widziałam, że w miejscu oczu ludzie sobie kładą albo donaty, albo jakieś salami, albo jakieś ogórki. Wymyśliłam, że fajnie by właśnie wyglądało, jakby w miejscu oczu były plastry pomarańczy, tylko wiadomo, no stojąc ciężko by było to utrzymać, więc wymyśliłam, że sobie zrobię tak jakby z tego okulary. I tutaj naprawdę Pinterest to jest źródło nieskończonej inspiracji. Tutaj w ogóle macie bardzo podobne zdjęcie, do którego ja zrobiłam, więc zobaczcie na przykład takie zdjęcie gdzieś tam lalki Barbie w internecie. Może być równie dobrze, to akurat nie była moja inspiracja, ale może być, zobaczcie jakie to jest podobne w ogóle teraz zauważyłam, że widzicie, że to może być tak naprawdę inspiracja do stworzenia Waszego zdjęcia. I polecam naprawdę tą stronkę albo właśnie tą drugą, którą Wam napisałam, bo mega dużo fajnych inspiracji możecie tutaj znaleźć.
przyszyć do okularów, bo pomarańcza jest mokra, więc super glue nie zadziała. Palomarem to zawiąż. Palomarem. Taki węzeł wędkarski. Robert, miałeś nagrywać cytryny, a nie moją podłogę. To są pomarańcze. No dobrze. Nie wiem, czy to jest równo. Do czego to doszło, żebym ja pomarańczy szyła? Au, dziubłam się. O nie, o nie, Brakło ci nici. nie, poszło. Co poszło? Ten jeden poszedł. Wróć. Jak wróć? Jak zrobić wróć? Edycja co? O, tak to wsadzę. Myślisz, że to zadziała? Musi. Na końcu obowiązkowo musimy nałożyć produkt. Ale się błyszczy ładnie. I ta skóra będzie pięknie taka nawilżona, odbijać światło na zdjęciu. Idziemy wrócić. The next day. Jestem teraz w trakcie edycji i usunęłam właśnie wszystkie nitki, które gdzieś tam były poszyte, jak szyłam okulary. I takie jakieś, wiecie, tutaj niedoskonałości pomarańczy. Wszystko usunęłam. Teraz jeszcze druga strona. I tak to mniej więcej wygląda po przeróbce kolorów. Ale zaraz i tak wrzucę to jeszcze w Lightrooma. Oczywiście nieważne, jak dobra jest moja koncepcja, jak bardzo fenomenalna by była, zawsze coś pójdzie nie tak i zawsze są jakieś zmiany w trakcie. Także nigdy nie jest do końca tak, jak sobie zaplanowałam, zawsze czegoś braknie, nie ma tego koloru, coś się stało, coś się rozlało. Także nie przejmujcie się, jak nie wyjdzie dokładnie tak, jak sobie zaplanowaliście, bo prawie nigdy tak nie jest. Więc tak wyglądała historia zdjęcia z pomarańczami. Teraz Wam powiem, jak wyglądała historia tego zdjęcia, bo przy nim też się naprawdę bardzo dużo napracowaliśmy, żeby nie powiedzieć namęczyliśmy. To zdjęcie też jest zrobione wokół jednego konkretnego produktu, wokół toniku z Ole Henriksen. Tutaj główną rolę odgrywały 3 elementy produktu. Pierwsze, opakowanie jest piękne, zielone, półprzezroczyste. To zainspirowało mnie do zrobienia zdjęcia w kolorze i chciałam, żeby właśnie przeważał kolor zielony. Drugie, konsystencja produktu. Produkt jest praktycznie jak woda, jest bardzo wodnisty, dlatego leżę w wannie pełnej wody. Trzeci element, tonik ma za zadanie kontrolowanie wydzielania sebum na twarzy, dlatego też moja twarz na zdjęciu jest matowa. I mieliśmy w ogóle spory problem, gdzie zrobić to zdjęcie, dlatego że ja nie posiadam w domu wanny, ale zobaczcie, jak sobie poradziliśmy. I wchodzimy do naszego apartamentu. To jest nasza dzisiejsza wanna do zdjęć. I tu mamy taki widoczek. W ogóle ta szyba jest piękna. Ja widzę tutaj 100 innych sesji zdjęciowych. Szkoda, że robimy dzisiaj tylko takie w wannie. Ale prysznic też jest tak, że jakbyś chciała w prysznicu, to... Nie no. Ej, prysznic, ale super prysznic jest. Też przez taką szybę. O Jezus, ja zaraz się zabiję. Super to wygląda, co? Także tak prezentuje się łazienka. W łazience też można Zobacz, bardzo co tu ładne jest. zdjęcia Kurier porobić. wileński z 90 roku. O wow. Ale to mega wygląda, co? No. Jaka czcionka super w ogóle. Wiesz, komu to by się spodobało? Karlinie Ziętek.
O wizycie prezydenta ZSRR w USA. No ładnie. Zobaczcie w ogóle jaki ładny kominek. Te ściany w ogóle tak super wyglądają na tych ścianach. Tu w ogóle jest, każde miejsce jest idealne do zdjęcia. Każde. Po prostu ten kominek jest rewelacyjny. Tutaj jest jeszcze, zobaczcie, taki super stary telefon. Halo? Excuse me? Super to wygląda. No i tu mam jeszcze szafę. Dobra, moi drodzy, napuszczamy. No co ty gadasz? Chyba działa, co? No nie mów, że nie działa. Dobra. Czekamy, aż woda się napuści. A Robert rozkłada już sprzęt. Statywy. Myślę, że z tamtej strony, Robert, wiesz? Statyw. No ale możesz go tam wsadzić. Tam. I z boku jeszcze będą takie dwie lampki właśnie, tylko nie wiem gdzie postawimy, także no zobaczymy. Tak wygląda mój makijaż, czyli tak naprawdę tylko są trochę zrobione brwi i troszeczkę rzęsy. Boję się wejść tutaj. No jak? Woda jest niby ciepła. Chyba jest, że się tu mamy w tej wannie. Ona się trzęsie. Byłaś kiedyś w wannie? Byłam. Many, many minutes later. Tego jeszcze na YouTube nie było, żeby się ubierała. Uśmiech. Na pewno będą pytania, skąd wzięłam kolorowe światło i to są, słuchajcie, takie nakładki, które zrobiłam sama. One są zrobione z takiej półprzezroczystej, zobaczcie, folii, którą się nakleja ogólnie chyba na okna. Ja to kupiłam w hurtowni w Warszawie. Zostawię Wam linka na dole w opisie, jeżeli to znajdę, ale zobaczcie, normalnie tu wszystko widać i to się nakłada na światło i to światło zmienia kolor. Oczywiście jest jeszcze takie profesjonalne oświetlenie, które ma już wbudowaną funkcję zmiany koloru światła, ale no to jest droższa opcja. Także zostawię Wam dwie opcje w opisie na dole. I to by było, słuchajcie, na tyle. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś fajnego. Jeżeli w ogóle interesujecie się tymi produktami, których użyłam do stworzenia publikacji, czyli produktami Ole Henriksen, to są one dostępne w polskiej Sephorze na stronie sephora.pl. Jeszcze, jeżeli interesuje Was moja opinia o tych produktach, bo to też jest bardzo ważne, czy mi się te produkty sprawdziły, czy nie, to zawsze zostawiam bardzo obszerne recenzje, bardzo obszerną opinię o tych produktach pod zdjęciami, które widzieliście, także odsyłam Was na Instagram. Możecie też przy okazji polubić moje ostatnie zdjęcie, które też właśnie zostało dodane. Polubcie też ten filmik, jeżeli Wam się podobał i nie pogardzę też subskrypcją, także wykorzystałam chyba limit próśb na dzisiaj. Mam nadzieję, że do następnego, do zobaczenia, buziaki, pa pa!